Czujesz, jakbyś była sparaliżowana. Siedzisz na kanapie, nie jesteś w stanie nic zrobić, a bardzo byś chciała posprzątać, ogarnąć mieszkanie. I wtedy nagle znikąd wstępują w ciebie siły w momencie, kiedy ktoś przychodzi do domu, czy wchodzi do pokoju. I tak po prostu jakoś łatwiej się zebrać, zacząć robić te rzeczy. Czemu tak właściwie jest i jak to możesz wykorzystać, mając ADHD? Cześć, ja jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem, jeśli chodzi o napady obiadania, jedzenie emocjonalne i mają lub podejrzewają u siebie ADHD. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Bo ten moment, kiedy właśnie ktoś wchodzi, czy jest i okazuje się, że lepiej albo łatwiej zabrać się za pewne rzeczy, ładnie nazywa się body doublingiem. I jest to technika wykorzystywana i ona może być bardzo użyteczna po prostu dla osób z ADHD. Więc jak to w ogóle działa? No i koniec końców, czemu działa? Pierwszym bardzo ważnym elementem to jest ta druga osoba. I czy to będzie faktycznie taka druga osoba faktycznie, fizycznie obok nas, czy to będzie call, czy rozmowa z kimś innym, to generalnie bardzo często już jest wystarczające. No i oczywiście ta osoba nie musi nam pomagać, czy w ogóle jakby dawać wsparcia w kontekście danej czynności, tylko ta jej obecność już bardzo często po prostu pomaga. I czemu się tak dzieje? Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, stymulacji dopaminy, czyli podnosimy troszeczkę ten poziom dopaminy, co sprawia, że dana czynność jest, no powiedzmy, bardziej atrakcyjna, no ale po prostu łatwiej się za nim zabrać. A druga, no to są po prostu neurony lustrzane. Czyli jeśli ta osoba obok, druga jest skupiona, uczy się, czy jest zajęta, no to potencjalnie też odbieramy troszeczkę taki sygnał i łatwiej nam się skupić, no czy być zajętym czymś innym. I te rzeczy mogą bardzo ułatwić nam tą pracę, czy zebranie się do pewnych rzeczy. I co ciekawe, według badań takich poglądowych też, jeśli chodzi o body doubling, to nawet gdzieś 70% osób nieznających tej metody podświadomie używało już tej metody, bo możliwe, że zauważyli, że jest skuteczna, ale no generalnie używało tego nie wiedząc w ogóle, że coś takiego istnieje i że może pomagać. No dobra, ale jak ty możesz to wykorzystać dla siebie? Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli wszystkie rzeczy, które chcemy robić wokół środowiska w momencie, kiedy mamy ADHD, no to chcemy sobie pomagać w tym wszystkim. Chcemy tworzyć środowisko, które nam będzie pomagało, które będzie nam służyło, ale nie z perspektywy też trochę takiej nienawiści na zasadzie, bo inni to mogą się zebrać, nie potrzebują tego wszystkiego, tylko na zasadzie, to jest dla mnie wyzwanie, to co mogę zrobić, żeby było dla mnie prostsze, łatwiejsze następnym razem, tak? No bo to, że inni mają jakoś, nie sprawi, że tobie będzie łatwiej. A ta krytyka też nie sprawi, że te wyzwania znikną, więc wdrożmy rozwiązania. I jak wykorzystać taki body doubling? Możemy go używać na kilka sposobów. No pierwszy oczywiście, jeśli mamy partnera, partnerkę i możemy trochę ich użyć na zasadzie tego, że jeśli czujesz, że potrzebujesz, nie wiem, posprzątać w konkretnym pokoju, no to pogadać, powiedzieć, hej, czy mogłabyś, nie wiem, oglądać serial, czy cokolwiek, co innego robi ta dana osoba ze mną w tym pokoju, tylko po prostu siedzieć, ja będę sobie robić to, co potrzebuję. Czyli wykorzystajmy trochę, pogadajmy o tym z kimś, z kim jesteśmy na chacie. Drugą opcją, no to też jest ta opcja zadzwonienia, pogadania z kimś po prostu po drodze robienia danej czynności, czyli tak jak sprzątanie, akurat będę się do tego odnosił, bo najczęściej po prostu takie rzeczy związane z ogarnianiem siebie, ogarnianiem przestrzeni wokół siebie są tymi rzeczami najbardziej problematycznymi, więc w momencie tego sprzątania to zadzwonienie do kogoś też już może być całkiem fajną opcją. Trzecią, trochę inną zupełnie opcją, no to jest to, żeby nawet spróbować sobie zbudować taką społeczność małą, czyli jeśli wiesz, że ty masz ADHD, może twoje koleżanki mają ADHD, to umawiać się czasami na sprzątanie. Znaczy sprzątanie takie, że odpalacie sobie wideokonwersację i każda sobie siedzi i sprząta i po prostu widzicie siebie na kamerkach, nie musicie nawet ze sobą gadać, tylko po prostu te telefony czy tam laptopy są sobie ustawione i robicie na kamerce ze sobą to sprzątanie. To jest spoko opcja, ona też jest wykorzystywana tak naprawdę w aplikacjach, na przykład jest taka aplikacja Dabi, o której już mówiłem kiedyś, ale no generalnie no tutaj z tą aplikacją może być pewnego rodzaju problem, no bo to jest jednak aplikacja na Stany Zjednoczone, więc te godziny body doublingu, jeśli chodzi o naukę, nie wiem, sprzątanie i tak dalej, no mogą niekoniecznie być odpowiednie w Polsce. Więc no tutaj ten aspekt jest bardzo istotny i możemy go wykorzystywać tworząc po prostu strukturę dla siebie. Też im bardziej będziesz z tymi rzeczami i wyzwaniami, które masz na co dzień ze sobą, no tym łatwiej będzie ci o nich mówić i troszeczkę prosić o pomoc właśnie w takich momentach. No bo nie chodzi o to, żebyś dawała radę, bo to już robiłaś przez lata. Chodzi o to, żebyś ułatwiła sobie życie i mniej kompensowała później innymi rzeczami i mogła po prostu łatwiej, lepiej
spokojniej, a nie pchać na siłę po prostu wózek pod górę cały czas, bez kół w sumie. Więc autentycznie opisywać też te swoje problemy w tym środowisku, powiedzieć, z czym masz problem, co może pomóc i trochę prosić też to środowisko o to wsparcie. I tutaj mały teaserek tego, co nastąpi, bo planuję w niedługiej przyszłości zbudować takie środowisko, w którym między innymi taki body doubling będzie sobie istniał, będzie sobie funkcjonował, będzie to jedna z tych filarów jakby też tej społeczności, tego miejsca, więc daj znać, czy w ogóle byłoby to coś dla ciebie interesującego, coś, co używałabyś, chciałabyś używać, żeby było takie godziny, miejsce, gdzie są na przykład live'y, gdzie ja sobie siedzę i sprzątam kuchnię, czy tam, nie wiem, robię inne rzeczy, ale gdzie po prostu jest też ten moment, gdzie wszyscy możemy się podłączyć i sprzątać na przykład razem. Daj znać w komentarzu koniecznie, co o tym myślisz. No i widzimy się już za tydzień. Miłego, do zobaczenia. Cześć.